Czasami zamiast zrobić coś konkretnego, mam ochotę trochę pokombinować. Z ostatniego kombinowania wyszło mi takie koronkowe jajko, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak je robiłam, to zapraszam na film. Jajko plastikowe 16 cm ścieram szef i maluję, a właściwie to gruntuję. Najzwyklejszy akrylowy primer, czyli podkład. Jeżeli tego preparatu nie macie, można od razu jajko pomalować białą farbą akrylową. Ja primer mam, więc używam, bo na podkładzie wszystko dużo lepiej siada. Jajko na biało, wysuszone, a następnie pomalowane jeden raz lakierem akrylowym matowym. Głównym bohaterem mojego kombinowania jest zwykła biała konturówka. Sam pomysł namalowania koronki nie jest jakiś specjalnie skomplikowany. Postanowiłam namalować kwiatki, które ze sobą się delikatnie stykają, bo kluczowe w tym całym pomyśle są szpary między kwiatkami. Uściślając, pomysł wygląda tak. Namaluję kwiatki co jakiś czas, potem połączę je listkami, gdzieniegdzie dołożę jeszcze jakąś gałązkę, a wszystko to, co będzie tłem, zamaluję na ciemnoszary kolor. Kwiatki mało ambitne, troszkę jak z przedszkola, ale ja się tym nie przejmuję. To przecież nie jest praca na żaden konkurs, tylko takie moje małe kombinowanko. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jeżeli będzie mi się podobało, to tej techniki użyję w jakiejś innej pracy. Na razie mozolnie maluję kwiatki i sama się zastanawiam, co z tego mi wyjdzie. Jajo ozdabiałam w kilku etapach. Pierwszy etap, który w tej chwili oglądacie, podzieliłam na dwie części. Pierwsza połowa jajka, suszenie, a potem druga strona jajka. Wydaje mi się, że w inny sposób się nie da tego ozdobić, ponieważ konturówka schnie dość długo, 2-3 godziny i trzeba odczekać, aby jajko porządnie złapać, aby móc ozdabiać je z drugiej strony. No właśnie o tym mówiłam. Jeżeli już nie mamy jak złapać jajka, a tak naprawdę jest to bardzo niewygodne, to trzeba wszystko wysuszyć i za 2-3 godziny wrócić do ozdabiania. Jajko gotowe. Zużyłam na to mniej więcej 1/3 konturówki. W drugim etapie całe jajeczne tło przemaluję na szary kolor. Wydawało mi się, że ten odcień szarego będzie ok, ale gdy zrobiłam już całe jajko, doszłam do wniosku, że i tak był troszkę za ciemny. A drugi wniosek, który wyciągnęłam, gdy praca była już gotowa, że nie warto się starać, aby tło pomalować na ładny, szary, jednolity kolor. Gdyby jajko naprawdę było puste w środku, byłoby w nim mnóstwo różnego rodzaju rozbłysków, odbić światła czy refleksów i z tego powodu nie warto się starać, aby szary kolor był pięknie i jednolicie położony. Szare tło także malowałam w 2 etapach, czyli pół jajka, suszę i drugie pół jajka. Prawie skończone jajo prezentuje się tak. Teraz konturówką dodam cieniutką siateczkę. I jeszcze jedna praktyczna uwaga. Warto dbać, aby linię konturówką dociągać do samego brzegu kwiatków bądź listków. Takie niedoróbki, czyli niedociągnięte linie wyglądają bardzo nienaturalnie. Oczywiście kilka takich baboli zrobiłam, ale gdy konturówka wyschła i je zauważyłam, natychmiast domalowałam brakujące szparki. I jeszcze jedna praktyczna uwaga. Było kilka takich momentów, kiedy już sama nie wiedziałam, które linie malowane konturówką są świeże, a które już wyschnięte. Znacie życie, palca wsadziłam i konturówkę rozmazałam. No i to jeszcze nie jest koniec świata, bo oczywiście konturówkę można wytrzeć, ale można też ją zamalować na szaro i nie będzie tego babola widać.
Jajko prawie gotowe. Jeszcze zrobię drugą połówkę, dowiążę kokardkę i moje cudo gotowe. Eksperyment wyszedł mi tak. Na białym tle prezentuje się nieciekawie, ponieważ od razu widać, że koronka jest sztuczna i malowana. Wydaje mi się, że na ciemnym tle wygląda dużo lepiej. Wszystkim bojownikom dziękuję za udział w eksperymencie. Krótka lista materiałów, których używałam, znajduje się pod filmem, a ja bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.